Cześć! Na wstępie chcę zaznaczyć, że niniejsza opinia jest jak najbardziej subiektywna, co dotyczy zresztą każdej recenzji. Będzie w niej więcej rzeczy negatywnych niż plusów związanych z najnowszym Doomem. Zatem jeśli uważasz, że gra jest bardzo dobra, pozbawiona wad, nie znajdziesz w omówieniu wiele informacji dla siebie i film zwyczajnie możesz sobie odpuścić. Niemniej polecam zapoznać się z punktem widzenia osoby, która w serię Doom gra od roku 1997. A historia zaczęła się za górami, za lasami, gdzie walczył Marine z demonami. Czyli od Dooma 1, którego dostałam na kilku dyskietkach od znajomej. Były to czasy, gdy zagrywałam się Quake'iem 1, Hereticiem 1 i takimi podobnymi gierkami, więc koleżanka zaproponowała mi, abym zapoznała się również z innym produktem firmy ID Software, co też zrobiłam. No i się zaczęło. Gra mi się spodobała i od tamtej pory trzymam się serii. Nawet na początku tego roku świetnie się bawiłam przy Brutal Doomie, który to mod kompletnie przenicował grafikę i rozgrywkę gier wydanych w latach 90. To właśnie dodatek stanowił podłoże do zrobienia rozgrywki w Doomie 4, ze słynnymi zabójstwami chwały na czele. Ale teraz do rzeczy. Opiszę grę pod trybem single player, bo nastawiłam się raczej na kampanię dla pojedynczego gracza, gdyż w multi wolę na razie pozostać przy wersji alpha Unreal Tournament 4. Więc sieciowaniem w Dooma 4 zainteresuję się kiedy indziej, no może. Kupiłam grę w cenie 89 zł w Empiku, w polskiej wersji językowej. Zaczęłam kampanię w trybie Dowal Me, ale że był za łatwy, wybrałam potem Ultraviolence. Ogólne wrażenia po przejściu gry? No, po prostu jest w porządku. Nie było wybałuszonych oczu i żuchwy przy podłodze, ani tego wow, gdy było już po wszystkim. Gra ma parę wad moim zdaniem, które zaraz omówię. Oceniając ją brałam pod uwagę wcześniejsze Doomy, jak również Quake'a 4, który powstał na silniku Dooma 3. Zacznijmy więc od fabuły. Seria nie miała jej dobrej aż do czasu wymienionego Dooma 3, wydanego w roku 2004. Po prostu mieliśmy biec przed siebie, zabijać mnóstwo demonów, szukać kluczy i przechodzić do następnej mapy. Doom 3 wprowadził coś nowego, czyli bardzo rozbudowaną historię opierającą się głównie na informacjach zawartych w PDA, który stanowił istną skarbnicę wiedzy. Maile, nawet spam reklamowy, prezentacje, nagrania wideo, creepypasty, to wszystko bardzo ubogaciło klimat, potwornie dobry i mroczny w Doomie 3. Dodatkowo mieliśmy liczne cutscenki, również bohaterowie zostali dobrze zarysowani, których było coraz mniej w miarę postępu rozgrywki. Wiadomo z jakiego powodu. Rok potem wyszedł Quake 4. Tak jak Doom 3, również bardziej nastawiony na singla niż multi i tam również była świetna zabawa przy wykonywaniu misji na planecie Strogów. No może nie dla Matthew Kane'a, głównego bohatera. Po tym co otrzymałam od ID Software oraz firmy Raven, spodziewałam się czegoś jeszcze lepszego w Doomie 4, który jest remake'iem swoich poprzedników z lat 90., więc grę nastawioną na akcję. Liczyłam na nawalankę, okraszoną historią, filmikami i ciekawymi postaciami, równie świetnymi jak Malcolm Betruger czy tam Johann Strauss. Niestety fabuła jest tu praktycznie żadna. Akcja dostosowana do czasów współczesnych, ale lore zostało zrobione na odwal. Brak fabuły sprawdzał się w czasach wielkich pikseli i muzyki MIDI. Gdy zabawa gierką na PC sama w sobie sprawiała frajdę, była bowiem to nowość. Teraz moim zdaniem w przypadku gier single player twórcy powinni zaskakiwać pomysłami, bo jak ktoś chce tylko się bić i konkurować, zwyczajnie włącza multi. Fabuła w Doom 4 to samouczek i informacje pod tabem. Kilka holografów chodzących po mapach, dokładnie jak w scenie ucieczki inżynierów w filmie Prometeusz. Oraz 6 nagrań głosowych aktywowanych po dotknięciu starożytnych tablic z piekła. W dodatku informacje nieraz są przepisane z Dooma 3, jak chociażby z bezużytecznymi piłami na Marsie, a sam tekst polski zawiera błędy językowe. Oprócz Dooma Marine, noszącego miano wojownika zagłady, z bohaterów mamy odpowiednik HAL 9000 zwanego Vega. Człowieka z guzem mózgu, który z powodu nieuleczalnej choroby przeniesiony został do ciała 3-metrowego cyborga oraz złą panią dr Oliwię, która także z powodu choroby stała się cyborgiem. Postacie są kompletnie nierozbudowane, a ich motywy postępowania niejasne. Są złe, bo tak postanowili twórcy gry. Co do Marine, to pierwsza gra, w której nie wiemy jak ten wojownik wygląda. Pełna rozgrywka widziana jest bowiem jego oczami.
Przyznam, że wolałam w serii prowadzić zwykłych żołnierzy, z którymi gracz mógł łatwo się utożsamić, bo byli to całkiem przeciętni, niscy w hierarchii ludzie, zwykle wykorzystywani przez innych, a jednak z ukrytym potencjałem. W Doom 4 mamy nadczłowieka, skaczącego bez uszczerbku na zdrowiu z wysokości 50 metrów, bo niby metalowa zbroja to amortyzuje. Jak pierwszy raz zobaczyłam tego pana, skojarzyłam go sobie z Master Chiefem i Hulkiem, bo jest to dokładnie kombinacja obu postaci. Pancerz podobny, a facet niszczy co popadnie, nawet najdroższą i najlepszą technologię w historii ludzkości. Wielka szkoda, że charakterystyczne uzbrojenie Marine ze starych Doomów nie zostało przekształcone pod nowy silnik, a wymyślono całkiem nowy, nie mniej sztampowy ubiór dla naszego protagonisty. Zmienione zostały też badania i normy panujące w UAC. Już nie będzie wynalazków stworzonych dzięki pracy zespołu, ale praktycznie wszystko, od zasilania po działanie broni, opiera się o argent. Pozwalam sobie spolszczyć. Moc pochodzącą z piekła. Klimat gry również jest nijaki, taki niedumowy, tak bym to mogła określić. Gdyby dać inny tytuł zamiast Doom 4, wywalić nazwę UAC, jak i pozmieniać demony, nie powiązałabym produktu z serią, którą grałam od dawna. Swobodnie mógłby to być nowy produkt, bo wiele rzeczy zostało przenicowanych. Zwłaszcza dano tu za dużo fantasy, jak Kraina Tytanów, pradawne moce czy zapieczętowane grobowce. Nie przekonują mnie również trzej drugoplanowi bohaterowie, jako sztuczne inteligencje i cyborgi zamiast ludzi. Maszyny pasują do epizodów ze strogami z Quake'a, a nie Dooma. Rozgrywka. Przez pierwsze mapy była solidna monotonia, czyli coś tam mówił do nas Vega albo Samuel, dyrektor UAC. Pojawia się po drodze kilka demonów, potem niszczymy gniazdo Juchy i mamy mocniejszą walkę na obszarze zaprojektowanym jak mapa Deathmatch, czyli z odskoczniami, kładkami i teleportami. I tak mapa za mapą, zero urozmaicenia. Tu właśnie przydałaby się solidna fabuła i cutscenki. Gra dopiero zaczęła mnie wciągać od momentu, jak należało się wspinać kilometr po reaktorze. Ale niebawem znów odczułam monotonię. Twórcom porządne lanie należy się za traktowanie gracza jak melepetę. Jest licznik amunicji, ale sygnał dźwiękowy i napis na chudzie, że nie ma amunicji też się pojawia. Budowa map jest prosta jak rozwielitka, ale wrzucono nawigację prowadzącą niby po sznurku, jak i czytelne mapy z zaznaczonymi sekretami. GPS w zbroi Pretora wskazuje przedmioty, które musimy podnieść, przesunąć czy zniszczyć, ale by tego było mało, podświetlono je i pojawia się informacja, że mamy wcisnąć klawisz aktywacji. No jasna cholera! Gdzie ta frajda z eksploracji map jak kiedyś? I ten dreszczyk emocji, gdy znalazła się sekret? No nie ma! Wykrastrowali to. Ogromny minus za to dla twórców. Drugi to celowniki wielkie nieraz na 1/6 ekranu. I jak tu niby strzelać na odległość bronią punktową? Jako że za celowniki lubię ledwo widoczne kropki, przeszkadzało mi to całą grę. Rozpraszało uwagę. Okrojone ustawienia z poziomu menu umożliwiają wyłączenie paru przeszkadzajek, ale by ustawić opcje wedle wygody, pewnie trzeba modyfikować pliki systemowe. Tego jeszcze nie sprawdzałam. Fajnie też byłoby, gdyby opcja save zależała od nas, a nie gry. Jednak jeśli chodzi o nawalankę przy gniazdach i kluczowych przedmiotach, tu bawiłam się całkiem dobrze. Chociaż osobiście wolałabym, by w tych miejscach nie projektowali otoczenia pod deathmatch. Wprawdzie walki były bardzo łatwe z powodu wypadających ampułek HP z przeciwników i granatu regenerującego zdrowie, ale już nie będę taka wstrętna baba i nie wrzucę tego do jękolisty. Dodam jeszcze, że zdrowie bohatera można uzupełnić w specjalnych stacjach zawieszonych na ścianach, wkładając tam rękę jak do pomiaru ciśnienia. Pradawnych apteczek więc brak. Walki są przyjemne, zabójstwa chwały bawią przez całą rozgrywkę. Z początku mamy wiadomo, najsłabsze zombiaki i demony, lecz im dalej, tym zalewa nas cięższy kaliber. Niemniej Marine staje się coraz silniejszy w miarę upływu gry, bo postać jest ulepszana dzięki zdobywanym pieniądzom, kulom argentu i tak zwanym wyzwaniom run, czyli na czas musimy coś zebrać albo zabić określoną ilość potworów w określony sposób, za co mamy przyznawane bonusy do rozwinięcia. Liczne wyzwania to z jednej strony zaleta, lecz z drugiej wada, gdyż nie skupiamy się na walce jakbyśmy chcieli, ale stosujemy określoną taktykę, by uzyskać lepsze zabawki i umiejętności. Tak, lalkami też można się pobawić.
Chyba że ktoś gra dla czystej rozwałki i nie chce niczego ulepszać. A wyzwania są naprawdę rozmaite. Od modyfikacji broni, po rzeczy jakie musimy zrobić na każdej mapie z wyjątkiem pierwszej, jak zniszczenie impów na 5 sposobów zabójstwami chwały. Tradycyjnie te osiągnięcia musiały się pojawić na platformie Steam, bez której Doom 4 nie ruszy. Jeśli chodzi o movement, sposób poruszania się Marine przypomina mi grę Shogo, gdzie kierowało się mechem. Chód jest więc płynny, bardziej przypomina jazdę na jakimś wagoniku niż chodzenie człowieka. Grając Doom Marine widziałam analogię do księcia z Duke Nukem Forever, czyli takie samo otwieranie drzwi, rozwalanie łbów pięściami, amortyzację przy upadku. Pojawiły się też easter eggi, jak wyciąganie kciuka w górę przy topieniu się w lawie, co jest miłą niespodzianką. Oczywiście nie topienie się w lawie, ale gest. Z nowości w Doom 4 mamy podwójny skok, ale dopiero po zdobyciu butów oraz wspinanie się na krawędzie. Bronie. Dooma 4 postanowiono wyposażyć w elementy RPG, co może nie jest złym pomysłem, ale na pewno mało innowacyjnym i długo musiałam się do tego przyzwyczajać, jako gracz wychowany na tym, że w serii Doom biorę giwerem, zadzieram kiecę i lecę. Modyfikacje broni polegają na tym, że znajdujemy latającego bota i kupujemy z jego programu jakieś ulepszenie. Potem trzeba to ulepszenie rozwijać poprzez robienie zakupów za monety, a ostatecznie należy zabić z broni w określony sposób. Przykładowo, by mieć podwójny strzał bez ładowania super strzelby, należy zasłużyć na taką umiejętność 30 razy zabijając strzałem więcej niż jednego demona. I tak z każdą bronią. Wyzwań więc trochę jest, o czym wcześniej wspomniałam. Za pierwszym razem nie udało mi się mieć pełnej synchronizacji broni, bo rozwijałam tylko te, które lubię, a lubię shotguny. Jednak omówię bronię single player po kolei. Każda ma, jak w serii Unreal Tournament, 2 lub więcej trybów strzałów. Zaczynamy z pięściami, łokciami i kolanami. Potem znajdujemy pistolet energetyczny z niekończącą się amunicją, czyli broń podstawową. Nie można tej broni za wiele zarzucić, bo jest tylko po to, by na początku było czym strzelać. Potem raczej się jej nie używa, chyba że ktoś chce ją ulepszyć. O ile pamiętam, należało zabić pistoletem manczubusy, by uzyskać zakupioną modyfikację. Dalej mamy shotguna, którego strzały alternatywne to forma granatnika oraz zgromadzone pociski wybuchowe. Tu akurat nie ma się czego przyczepić. Pukawka niezła na średnią i bliską odległość, na słabszych wrogów. W walce z dużą ilością demonów wolałam jednak, w przypadku każdej broni, używać podstawowego trybu strzału, bo modyfikację należało nałożyć na broń, potem jeszcze załadować, co spowalniało walkę, a nawet mogło spowodować śmierć. Sprawdzało się więc to przy zabawie z mniejszą ilością przeciwników, a nie przy wymagających gniazdach. Następna zabawka to karabin szturmowy, modyfikowany w snajperkę lub wyrzutnię kilku mini rakiet. Snajperka była bezużyteczna w sieczkach, przydatna tylko przy zdejmowaniu powolnych hord zombiaków z odległości. Pierwszy tryb strzału to klasyczny karabin maszynowy, ale nie sprawdza się na silniejsze demony. Przynajmniej zabicie takiego strasznie długo trwa, gdy wokół atakują inne. Dalej jest piła łańcuchowa, którą uważam za największą porażkę gry, bo można ją użyć tylko raz na większe demony, nie będące bossem. Potem należy szukać kanistra z benzyną. Piła jest tym samym w Doomie 4, co latarka w Doomie 3. Chociaż tu jest jeszcze gorzej, bo seria Doom to przecież bieganie z ikoną rozpruwającą ciała, co tym razem nam odebrano. Mamy XXI wiek i takie numery, czyli spory zawód. Plasma Gun przypomina tego z Dooma 3. Broń dobra na wszystkich przeciwników, poza najbardziej oddalonymi. Rakietnica, obok super shotguna i plazmy, to moja ulubiona broń w walce. Strzela pojedynczymi rakietami lub kilkoma po namierzeniu. Można jej używać z bliskiej odległości po modyfikacji pancerza Pretora. Działko Gaussa, tak jak karabin szturmowy, nie jest bronią związaną z serią Doom i jakoś nie przypadł mi do gustu. To rodzaj prądnicy strzelającej wiązką skupionej amunicji. Niewiele powiem o tej broni, używałam jej tylko wtedy, jak nie było nic lepszego. Super Shotgun to moja ulubiona broń, z której jestem w pełni zadowolona. Silna, stylizowana na XVIII-wieczną dubeltówkę, stylowa. Bawi tak samo jak w poprzednich Doomach. BFG moim zdaniem jest za mocny.
Można bowiem strzelić w ścianę 50 metrów za demonami, a i tak wszystkie giną. Niemniej fajnie zdobywa się tę broń, bo czynność wymaga myślenia. Ostatni gadżet z podstawowego arsenału to Chain Gun. W trybie podstawowym musi się rozpędzić, zanim zacznie strzelać serią, a po modyfikacji zmienia się w nieruchomą wieżę, która się przegrzewa po 3 sekundach, czyli też jest raczej słabo. Frajdy nie sprawiał. Z dodatkowego arsenału jest klasyczny granat, holograficzna imitacja Marine a la Duke Nukem, co działa 2 sekundy, także granat wysysający HP z przeciwników i przekazujący nam, więc analogia do kostki dusz z Duma 3. Muzyka. Mieszanina dark ambientu, dubstepu i metalu, przy czym 2 ostatnie pojawiają się tylko podczas walk z demonami. Czasem nuty przypominały Marilyn Mansona, który grzmiał w pierwszym filmie Resident Evil, gdy antyterroryści wpadli do pokoju Alice. Kilka kawałków to przerobione soundtracki ze starych Doomów. Zwłaszcza udał się kurek lecący tylko po walkach w piekle. Przerobiona muzyka z mapy Doom 1, E1, M8. Ogólnie muzyka może być oprócz dubstepu, którego nie lubię, a niestety pojawiał się on często. Byłabym w niebo wzięta, gdyby poprzerabiano więcej muzyki z Doomów z lat 80. Przepraszam, 90. chciałam powiedzieć. Na przykład takiego Dead Spell z Final Dooma. To byłaby miła niespodzianka i zastrzyk argentu dla klimatu. Jeśli chodzi o przeciwników, wizualnie nie mogłam z początku przyzwyczaić się do pracowników UAC zmienionych w demony. Zawsze byli to po prostu opętani ludzie. Teraz bardziej przypominają mutanty, jakby sami przyszli z piekła. Brakowało więc tych panów z shotgunami, piłami czy mojego ulubionego przeciwnika, łysego kolesia z chaingunem. Archvile jest teraz kobietą. Teleportuje się i lata. Model jednego z opętanych wygląda jak potwór siedzący przy stole w labiryncie Fauna. Coś dużo daje porównań do filmów, ale po prostu mówię moje skojarzenia. Reszta demonów nie będąca bossami jest w porządku. Zwłaszcza spodobało mi się to, co zrobili z Pinkim, który zaliczał się do klasy słabszych przeciwników, a tu trzeba w niego ładować połowę magazynku. W ogóle Pinki jest przetłumaczony po polsku jako różak, co mnie tak bardzo rozbawiło. Walczy jak taran, szarżując i zabijając jednym uderzeniem łba. Ogólnie bardzo wkurza, zwłaszcza w ciasnych pomieszczeniach, jak nie da się go wyminąć. Z bossami jest inna sprawa. Konkretnie nie spodobał mi się Cyberdemon oraz Spider Mastermind. Pierwszy przypomina zmutowanego samuraja. Drugi robi fikołki jak taka fajna zabawka z lat 80., lepiący się pająk, który schodził po drzwiach. Chcę przez to powiedzieć, że oba bossy są komiczne, a nie straszne. Cyberdemona z klasyków boję się do tej pory. Jego ryku i mrożącego krew w żyłach kroczenia. Podobnie wiało się za węgieł, jak dreptał wielki pająk z piekła. Coś mi się zdaje, że twórcy sporo wzorowali się na Duke Nukem Forever, bo bossów wykańcza się podobnie w obu grach, przez wyrywanie im czegoś z ciała. Ale to tylko takie moje spostrzeżenie oczywiście. Grafika, mapy i test sprzętu. Tu jest bardzo dobrze. Piekiełko miodzio, aż chciałoby się być demonem i tam zostać. Albo Doom Marine, kto co woli. Widoczki na Marsie też urzekają. Puszczeniem oka ku starym starzym graczom są niektóre elementy architektoniczne, jak ta oto kolumna z czaszkami. Piekielne klucze to fajne, świecące czachy, takie buczące jak w ostatnim filmie z Indianą Jonesem. Jeśli chodzi o budowę map, są raczej proste, ale przyćmiewa to wygląd otoczenia. Kilka elementów twórcy mogli jednak lepiej dopracować, jak brak nóg bohatera, gdy patrzymy w dół, jego widoku w lustrze, czy nietłukące się szkło lub inne delikatne elementy otoczenia, niewrażliwe na pięści i broń Marine. Oto sprzęt, na jakim gram. Przy wyłączonej synchronizacji pionowej gra dobija do 170 klatek. Teraz przy nagrywaniu frapsem mam maksymalnie do 60 klatek. Jednak jak odpalę grę, menu się zacina, a dźwięk jest zniekształcony. Intra z logo firm nie mogę więc obejrzeć. Na szczęście sama gra chodzi już płynnie. Reasumując, gra jest zwyczajnie w porządku. Przejście kampanii zajęło mi kilkanaście godzin. Ale to żaden hit czy rewelacja, na jaką liczyłam, widząc recenzję. Nie należy więc sugerować się opiniami innych, tylko testować osobiście. Momentami Doom bardziej przykuwał uwagę, utworek z chórkiem urzekał, a Pinki dawał kopa. Niestety liczne ułatwienia, które ponoć mają zachęcać graczy do grania, mnie bardzo zniechęciły.
Marine nie jest już żołnierzem z ziemi, ale nad człowiekiem, bogiem czy istotą z rasy jakiejś Anunnaki. Postać ta całą rozgrywkę była mi po prostu obca. Może tak na to patrzę, bo po prostu spodziewałam się odgrzanego kotleta w lepszym opakowaniu, a nie nowości i zmiany lore. Czy zatem warto zagrać? Jak najbardziej. Lecz nie jest to raczej tytuł, do którego będzie chciało się wracać wiele razy, co miało miejsce w przypadku innych Doomów. Ocena tytułu to 7 na 10, ale na takich porządnych torach, jakby równolegle jechały dwa pociągi. Dziękuję za obejrzenie filmu i serdecznie pozdrawiam tych, którzy dotrwali do końca. Musimy to opanować.